Pora na krótsze shorty, więc dzisiaj bez ociągania powiemy sobie o tak zwanych retconach, redesignach, które zdaniem wielu podobno pojawiły się we Freddy Fazbear's Pizzeria Simulatorze. Ogólnie nie tak długo przed wyjściem FFPS-a Scott na Reddicie rzucił posta, w którym powiedział, jak bardzo zależy mu na fabule, że nie wciska różnych rzeczy bez sensu na siłę i co ważniejsze, że w fabule FNAF-a miał miejsce tylko jeden retcon. Jak ktoś nie wie, retcon to zmiana fabularna. Głównie chodzi tutaj, że nowe informacje kłócą się ze starymi, co zostało umyślnie przez reżysera stworzone. Jest raczej pokazane w dosyć oczywisty sposób. Może w poprzedniej części osoba nie żyła, a w obecnej nagle okazuje się, że żyje. Może w retrospekcjach wydarzenia są zupełnie inaczej pokazane niż były oryginalnie. Tutaj na przykład w Kapitanie Tsubasie Road to 2002 były takie retrosy. Na dobrą sprawę remastery są swego typu retconami. Pop Goes 2 planował parę retconów, jak wprowadzenie JJ, Buttons, Manory itd. Też Scott powiedział, że ten jedyny retcon w fabule został wprowadzony w ten sposób, że nikt nie zwrócił na niego uwagi. I nie, to nie oznacza, że coś nam umknęło, że coś musimy jeszcze odkryć. To znaczy tyle, że nie zwróciliśmy uwagi na zmianę. Zaakceptowaliśmy nową wersję fabuły, tą poprawną na ten moment. I tyle dostaliśmy od Scotta w momencie, kiedy on sam tworzył FFPS-a. I teraz ludzie mówią, że w FFPS-ie Scott zrobił parę retconów, co no nie klei się ze sobą totalnie. Najpierw mówi, że dba o fabułę, a w tym samym momencie tworzy retcony. Takim największym tematem są tutaj designy głównych postaci z FFPS-a. Mało kto mówi, że Scrap Baby czy Molten Freddy zostali zretkonowani, choć zdarzają się tacy ludzie, ale najoczywistszym problemem jest tutaj Springtrap, ten tak zwany przez społeczność Goof Trap lub Scrap Trap, bo Scrap Baby i Molten Freddy'ego łatwo wytłumaczyć. Możesz uważać, że to retcon, jeśli rzeczywiście uważasz, że to są te same części, które pochodzą z FNAF SL, że animatroniki, które za wszelką cenę chciały uciec z Circus Baby's Pizza World, z jakiegoś durnego powodu wróciły tam po swoje części. Nie, nic takiego się nie wydarzyło, to nie ma za dużo sensu. Scrap Baby ma rzeczywiście masę części z materiałami bardzo podobnymi do typowego fantime'owego stroju, ale nie wydaje mi się, żeby żadna z tych części pochodziła z prawdziwej, oryginalnej Circus Baby. Może z jakiegoś starego magazynu, może udostępnił jej sam William czy coś, ciężko powiedzieć. Może pochodzą z Fredbear's Family Diner, który jest połączony z Circus Babies. Ale co jak co, te części są totalnie inne. Nie jest to retcon, bo Baby używa po prostu innych części. Tak samo Molten Freddy. Na FFPS jest on moim ulubionym animatronikiem, bo jego twarz jest stworzona totalnie ze śmieci znalezionych gdzieś na jakimś śmietnisku. Dokładnie tego oczekiwamy od animatroników, które się w tej części pojawią. Sama nazwa Molten może też sugerować, że parę części, no praktycznie wszystkie części jak się patrzy, zostały wypalone, jest to roztopiony metal, ukształtowany, te sprawy, tak dalej. I ostatecznie Enard złożył się w coś, co przypomina oryginalnego Funtime Freddy'ego. Ale Springtrap, oj, o nim to można by gadać sporo. No bo nagle wszystkie jego części są inne. Nagle jego czaszka jest jakaś nowa, jakaś wywalona, jakieś metalowe zęby, jakieś wszystko. Na niego jest najwięcej problemów o to, że retcon, że Scott wywalił to wszystko znikąd. Mamy tutaj jakąś dziwną czaszkę, kości, które urosły Springtrapowi, w ogóle strój jest inny i wszystko. I generalnie ja się zgadzam, że Scott zrobiłby lepiej, jeśli zostawiłby zwyczajnego Springtrapa, tylko go trochę zmienił, może nawet ustrasznił. Masa osób pokazało, jak oryginalny Springtrap mógłby wyglądać w FFPS-ie i totalnie zgadzam się z tym, że byłby lepszy niż to, co jest na ten moment. Ale fabularnie Goof Trap to dosyć ciekawy koncept. Z tego, co tutaj widać, wychodzi na to, że Springtrap totalnie się przebudował. Z tego, jak wyglądał w zakończeniu FNAF SL, wygląda na to, że niekoniecznie tego potrzebował, ale ostatecznie zdecydował się, że to zrobi. Już rare screeny z FNAF 3 pokazywały, że chce pozbyć się starego stroju, chce się z niego uwolnić, a gdy już to zrobił, przebudował się używając drugiego Spring Bonniego. Bo jak już to oklepaliśmy parę razy, mamy Spring Bonniego z Fredbear's Family Diner i Spring Bonniego z Freddy Fazbear's Pizzy, czyli Springtrapa. Jak widzimy, animatronik z Fredbearsów zdaje się totalnie pasować do tego, co William ma teraz na sobie. No i jednocześnie przebudowując je, Springtrap stworzył tą metalową czaszkę. Oryginalnie myślałem, że oderwał sobie głowę, ściągając pierwszy strój, ale na ten moment wydaje mi się, że po prostu założył sobie coś pokroju kasku, zbroi, czegoś w ten deseń, co jednocześnie broni jego zwłoki w środku, może też remnanta, a jednocześnie jest to coś, co może używać do ataku.
zdecydowanie byłby w stanie tym kogoś zranić, czy dokonać następnego ugryzienia w historii FNAF-a. Ale mając to za sobą, cała reszta to po prostu drugi strój. Ściągnął jeden, założył inny i tyle. Nic głębszego ponadto, żadnego retcona. Ale inną rzeczą, którą raczej ciężej jest mi wytłumaczyć, jest marionetka. Jeśli przyjrzeć się rare screenowi Leftiego, wydaje się, że wewnątrz niego znajduje się security puppet, a nie normalny puppet. Paski na rękach zaczynają się za wcześnie, nie pasują do siebie. I oczywiście można się zastanawiać, że może marionetka jest tam jakoś krzywo, inaczej włożona, bądź co bądź nie ona kontroluje strój, więc nie musi być jakoś normalnie włożona, żeby tym ruszać. Więc te paski mogą być tutaj widoczne, ale co jak co, jest też możliwe, że jest to rzeczywiście security puppet, albo jakaś inna wersja marionetki, że ofiara zmieniła swoje ciało, przebudowała się, tak samo jak inni w tej grze. Oczywiście, jako że marionetka jest praktycznie zbudowana z pojedynczej części, to ciężko byłoby jej się przebudować, byłoby to znacznie trudniejsze w jej przypadku, no ale też istnieje taka możliwość. Jest dużo rozwiązań co do wyglądu marionetki, raczej dużo osób zgadza się, że Scott po prostu chciał, żeby te paski były widoczne, więc w odpowiedni sposób ułożył tam tą marionetkę. Ale na końcu zostaje nam generalnie jeszcze jeden retcon płci marionetki, gdzie ludzie generalnie mówią, że Scott tutaj namieszał, bo oryginalnie minigierka mówi save him, uratuj go, a nie uratuj ją. Generalnie nie pamiętam ile na ten moment mówiłem u siebie na kanale, ale ogólnie nic to jeszcze nie znaczy i jak już mówiłem, to nie w stylu Scotta, żeby robić w tym miejscu taki duży retcon. Scott po prostu pokazuje nam, że źle zinterpretowaliśmy całą tą oryginalną minigierkę. W FPS-ie mamy Candy Cadetta, który opowiada nam 3 historyjki. Jedną z nich jest historia o kobiecie i 5 kluczach. Kobieta może uratować jedno dziecko, wziąć jeden klucz, czyli save him. Ale kobieta topi wszystkie klucze w jeden klucz, save them. Chce ocalić ich wszystkich, ale jak się okazuje, you can't. Próbując uratować wszystkich, nie uratowała nikogo. Naprawdę, przekonuje mnie, że ta historyjka reprezentuje historię marionetki, reprezentuje minigierki z FNAF 2. Oryginalnie marionetka miała uratować jednego, Golden Freddy'ego, ale próbowała uratować ich wszystkich i zawiodła. Zdanie save him nie odnosi się do dziecka w minigierce, ono już nie żyje, kiedy ta minigierka jest pokazywana. Nie mamy w jaki sposób go uratować. Ale wraz z początkiem marionetki poznajemy początkowy plan tej ofiary, czyli uratować jedno dziecko. Nie ma tutaj żadnego retcona, jak już mówiłem w innym odcinku, przekonuje mnie teoria, że pokój z FNAF 4 należy właśnie do dziewczynki marionetki, czyli Scott od samego początku już planował, żeby to była dziewczynka, że tym elementem zasugerował tą płeć, a nie zdaniem save him. Marionetka zawsze była nawiedzona przez dziewczynkę. Tak ja widzę temat tych wszystkich nieporozumień, pytań, retconów w FNAFie, w FPS-ie. Naprawdę nie sądzę, że Scott zretkonował tutaj cokolwiek. Także taka jest moja wizja. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zapraszam do pozostawienia Waszych własnych przemyśleń, teorii, komentarzy, a tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach.